70mi A510, nowy, ale jakby znajomy model. Jak nagrywa? Czy chroni zaparkowany pojazd? Czy wspiera internetową chmurę? Jak wypada na tle konkurencji? Intro i zaczynamy. Tylko sprawdzone kamery samochodowe. Prezentuje Paweł Urbaniak z wideorejestratory24.pl. Cześć! Kamery samochodowe 70mi niezmiennie są jednymi z najpopularniejszych na rynku. Dlatego premiera nowego modelu zawsze staje się niemałym wydarzeniem. W tym przypadku przy okazji 70mi A510 również tak jest. Natomiast patrząc na samą kamerę, ktoś mógłby się zastanawiać, ale jak to? Przecież gdzieś to już widziałem. Rzeczywiście, pod względem budowy, bez przyjrzenia się dostępnym złączom, 70mi A510 jest właściwie nie do odróżnienia od swojego poprzednika, który to wyglądał tak, jak swój poprzednik, czyli od lat bez zmian. Czy to źle? Wydaje mi się, że niekoniecznie. Skoro mamy sprawdzoną formę zewnętrzną, to faktycznie nie ma sensu wynajdywanie koła od nowa. Osobiście lubię taki może lekko opatrzony, ale za to sprawdzony design, który pozwala na dyskretny montaż kamery już w pojeździe. Kamera jest również ergonomiczna. Przejdźmy teraz do głównych różnic względem poprzednika. Jeśli chodzi o rozszerzoną funkcjonalność, kamera oferuje teraz również wsparcie dla internetowej chmury, umożliwiając podgląd zdalny czy też informacje o zdarzeniach, które miały miejsce w trybie parkingowym z dowolnego miejsca na świecie. Jest to możliwe dzięki wsparciu dla adaptera stałego zasilania 70mi UP04, który posiada jednocześnie wbudowany modem LTE, czyli po zainstalowaniu w nim karty SIM, która umożliwia transmisję danych, możemy połączyć się z kamerą, która akurat monitoruje nasz zaparkowany pojazd i zobaczyć, co akurat dzieje się wokół pojazdu. Będziemy również otrzymywać powiadomienia o ewentualnych zdarzeniach, na które narażony będzie nasz pojazd. Znakomita funkcjonalność, znana już doskonale z wyżej pozycjonowanego i po prostu droższego modelu 70mi A810. Teraz również to samo potrafi tańszy 70mi A510. Super, że idziemy w tym kierunku i również przystępne cenowo urządzenia zyskują funkcje, które jeszcze niedawno były zarezerwowane tylko dla tych najdroższych wideorejestratorów. Wielki plus dla 70mi A510 za tak kompleksową łączność i aplikacje oraz łączność działające nie tylko bezpośrednio w pojeździe, ale również w dowolnym miejscu. Czy aby chronić zaparkowany pojazd będzie potrzebna karta SIM, którą trzeba zawsze opłacać? Nie ma takiego wymogu. Jeśli nie chcemy używać internetowej chmury, 70mi A510 dalej potrafi chronić zaparkowany pojazd. Co istotne, jest nagrywanie ciągłe timelapse, czyli filmów w takim przyspieszonym tempie zarówno z kamery przedniej, jak i modułu tylnego w przypadku zestawu DualSet. Po wykryciu wstrząsu wideorejestrator rozpocznie natomiast klasyczny zapis w nieznacznie ograniczonym do 15 klatek na sekundę klatkarzu, a pliki z przodu i tyłu będą obejmować 30 sekund. Oba wymienione tryby, czyli nagrywanie timelapse oraz klasyczne po wstrząsie, mogą być aktywne niezależnie albo działać równocześnie dla zapewnienia lepszego poziomu ochrony. Aby kamera mogła działać w trybie parkingowym, wymagane jest podłączenie poprzez adapter stałego zasilania. Kamera wykrywa sposób, w jaki została podłączona i w przypadku braku adaptera tryb parkingowy nie da się po prostu uaktywnić. Rozwijając temat adaptera stałego zasilania, dostępne są do wyboru dwa modele o różnej funkcjonalności. Rekomendowanym rozwiązaniem jest omawiany już adapter z modemem LTE, czyli 70mi UP04. Jest on niezwykle funkcjonalny i pozwala na wygodne ustawienie poprzez aplikację mobilną progu ochrony akumulatora. Chodzi o to, aby kamera działała tylko do momentu, kiedy będzie to bezpieczne dla zachowania mobilności pojazdu.
70Mi UP04 oferuje możliwość ustawienia odcięcia, czyli właśnie tej ochrony akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem na poziomie 12, 12,2 lub 12,4 V, dlatego właśnie ten adapter jest pierwszym wyborem, nawet jeśli nie będziemy korzystać z funkcji chmurowych oferowanych przez kamerę. Alternatywnie kamera będzie poprawnie również działać i rozpoznawać podpięta pod tańszy adapter 70Mi UP03. Nie oferują wsparcia dla internetowej chmury, nie umożliwia on również zmiany poziomu ochrony akumulatora i tutaj uwaga, ponieważ próg odcięcia tej ochrony akumulatora jest jeden, sztywny i niezmienny i ustawiony na relatywnie niskim poziomie 11,8 V. Tak więc jeśli rozważamy oszczędności i wybór tańszego adaptera, w pierwszej kolejności należy upewnić się, że w danym konkretnym samochodzie taka wartość, czyli te 11,8 będzie ok i nawet zimą będziemy w stanie każdorazowo po prostu odpalić pojazd. Jeśli natomiast nie chcemy się nad tym głowić, zdecydowanie pewniejszym, ale droższym jest po prostu bardziej funkcjonalny i bezpieczniejszy adapter 70Mi UP04. Teraz czas na najważniejsze, czyli jak nagrywa 70Mi A510. Już na wstępie potwierdzam, że jest to kamera bardzo skuteczna. W momencie swojej premiery 70Mi A510 to najbardziej przystępna cenowo propozycja oparta o przetwornik optyczny Sony Starvis drugiej generacji, model IMX675, który pozwala na uzyskanie bardzo czytelnych nagrań w rozdzielczości 2,5K. Liczby to jednak nie wszystko, natomiast w przypadku 70Mi A510 faktycznie rzeczywista zdolność rozdzielcza jest bardzo wysoka, czyli dużą ilością detali oznaczają się nie tylko obiekty zaraz obok pojazdu, ale często również to, co na dalszym planie, czy na skrajnych pasach ruchu. Super, generalnie im więcej czytelnych informacji jest w stanie zapisywać wideorejestrator, tym po prostu lepiej. 70Mi A510 wypada pod tym względem znakomicie, a lepiej radzą sobie jedynie kamery 4K, chociaż też nie wszystkie. Kamera utrzymuje dobrą skuteczność również w warunkach jazdy podmiejskiej, w słoneczny dzień. Za sprawą bardzo bujnej roślinności takie odcinki stanowią wysoką trudność wobec algorytmów kompresji obrazu i tutaj widać, że całość została dobrze przemyślana i zaprojektowana. Co ciekawe, kamera posiada zmienny w bardzo szerokim zakresie bitrate, który potrafi zmieniać się od około 22 megabitów na sekundę, a szczytowo właśnie w takich bardziej wymagających sytuacjach osiągać nawet około 55 megabitów. Mówimy o zapisie z wydajnym kodekiem H265, tak więc takie wartości są rekordowe dla rozdzielczości 2,5K. Naturalnie wszystko to odbywa się płynnie i jest w pełni zautomatyzowane. Wielki plus za to. 70Mi A510 posiada znakomicie zaimplementowany tryb HDR, który pozostaje stale aktywny. Nie przeszkadza, natomiast pomaga w bardzo skrajnych warunkach, jak przykładowo wjazd czy wyjazd z parkingu podziemnego. Pełen pazur HDR pokazuje natomiast po zmroku. Często wszystko to, co powinno być czytelne, właśnie takie jest, włącznie z tablicami mijanych czy poprzedzających pojazdów. Tak właśnie powinno to wyglądać, aby kamera samochodowa doskonale wywiązywała się ze swojej podstawowej roli, czyli czarnej skrzynki w pojeździe, która zapewnia użyteczny materiał dowodowy w każdych warunkach. Ciekawostka, którą odnaleźć można w menu ustawień nagrań, to tryb usuwania mgły. Niestety przez wiele tygodni testów kamery mgły po prostu nie było. Nie będę więc wskazywał, na ile jest on skuteczny w warunkach, dla których został pomyślany. Natomiast mogę odpowiedzieć, jak ten tryb radzi sobie wtedy, kiedy mgły nie ma. Skuteczność odczytywania kluczowych informacji pozostaje zachowana, a cały obraz cechuje się wyższym kontrastem. Na ten moment wydaje się więc, że jeśli ktoś uzna za stosowne, taki bardzo mocno skontrastowany obraz mu odpowiada, może po prostu włączyć na stałe tryb usuwania mgły. Ja przez większość czasu miałem go natomiast zdeaktywowanego, ponieważ niższy kontrast przy klasycznych nagraniach oferuje minimalnie wyższą czytelność tego, co skryte w mroku, zwłaszcza w czasie przejazdów nocnych. Jeśli zdecydujemy się na zestaw DualSet, czyli taki na przód i tył pojazdu, wtedy na szybie tylnej monitorowanie realizowane będzie przez takie maleństwo, czyli moduł kamery tylnej 70Mi RC11.
Nie jest to najlepsza z dostępnych na rynku kamer tylnych, nie jest też zła. Nagrywa Full HD przy 25 klatkach na sekundę, często po prostu znakomicie uzupełniając obraz sytuacji mającej miejsce w ruchu drogowym. Biorąc to pod uwagę oraz fakt, że w momencie przygotowania tego materiału dopłata do wersji na przód i na tył wynosi jedynie około 100 zł, myślę, że zdecydowanie warto wybrać od razu po prostu wariant Dual Set na przód i tył pojazdu. 70mi A510 może stanowić również bazę pod budowę zestawu dla taksówek i pojazdów zajmujących się przewozem osób. Wystarczy wtedy wybrać wariant na przód i opcjonalną kamerę wewnętrzną 70mi FC02. Seventimi A510 to bezpośredni następca niezwykle popularnego przez wiele lat Seventimi A500S. Oprócz zwiększonej funkcjonalności obsługi adaptera Seventimi UP04 oraz funkcji internetowej chmury i kilku mniejszych udoskonaleń, Seventimi A510 jest po prostu lepszą, kompletniejszą, ale przede wszystkim skuteczniejszą kamerą samochodową. W czasie jazdy dziennej daje się zauważyć wyższa rzeczywista zdolność rozdzielcza Seventimi A510. Obie kamery nagrywają teoretycznie w 2,5K, jednak biorąc pod uwagę mocno oddalone elementy, to nowsza wypada po prostu lepiej. Poprawia uległa również skuteczność na odcinkach bardziej wymagających. Seventimi A510 lepiej radzi sobie na drogach podmiejskich w wymagających sytuacjach. Lepszy przetwornik optyczny Starvis drugiej generacji zapewnia bez zaskoczenia również lepsze rezultaty w czasie przejazdu przez parking podziemny. Przewaga Seventimi A510 nad poprzednikiem jeszcze bardziej rośnie w nocy. A510 posiada skuteczny HDR, starszy model nie, więc bez zaskoczenia mamy knockout. Jeśli jesteś więc użytkownikiem Seventimi A500S, być może to jest właśnie ten moment, aby rozważyć zmianę na nowszy i skuteczniejszy model. Jak widać, Seventimi A510 nokautuje swojego poprzednika. Podnieśmy więc poprzeczkę i porównajmy go z flagowym, a tym samym droższym modelem Seventimi A810. Oba wideorejestratory mają właściwie jednakową funkcjonalność dodatkową. Tryby parkingowe, wsparcie dla chmury. W obu za rejestrację obrazu odpowiada przetwornik optyczny Sony Starvis 2. W przypadku Seventimi A810 mamy topowy sensor z rozdzielczością 4K, natomiast Seventimi A510 nagrywa w niższej rozdzielczości 2,5K. Patrząc natomiast na nagrania w rzeczywistych warunkach ruchu drogowego, od razu rzuca się w oczy, że droższy Seventimi A810 oferuje szerszy rzeczywisty kąt widzenia. Kamera widzi po prostu więcej. Co ciekawe, rzeczywista zdolność rozdzielcza A810 jest wyższa, ale nie o tyle, o ile by mogła być. A dzieje się tak właśnie przez to, że zysk z rozdzielczości jest niejako przejadany przez szersze pole widzenia. Tym niemniej dalej to nagrania Seventimi A810 zapewniają po prostu lepszy, szerszy odczyt informacji. Mówiąc wprost, jeśli budżet pozwala, to Seventimi A810 ma przewagę. Jeśli natomiast chcemy zapłacić mniej, to Seventimi A510 jest bardzo, ale to bardzo blisko, jeśli chodzi o skuteczność i dla wielu niżej pozycjonowany, tańszy model może okazać się po prostu absolutnie wystarczający. Seventimi nie jest jednak jedynym producentem wideorejestratorów. Weźmy teraz do porównania dwa modele Viofo oparte o dokładnie ten sam przetwornik Sony Starvis 2. Model A119 Mini 2 to niewielki wideorejestrator tylko na przód, natomiast A229 Plus stanowić będzie alternatywę dla modelu na przód i na tył.
Zanim właściwe porównanie, słowo wyjaśnienia. Kamery różnią się znacząco pod względem sposobu działania trybu HDR. W kamerze 70mm A510 jest on cały czas aktywny, nie powodując negatywnego spadku czytelności za dnia. Stąd pozwoliłem sobie na określenie go jako Clear HDR. W konkurentach Viofo stałe włączenie trybu HDR powoduje niestety niewielki, ale jednak spadek czytelności w dzień. Dlatego więc wideorejestratory Viofo posiadają wsparcie dla trybu Auto HDR. Polega on na automatycznym włączaniu trybu HDR wtedy, kiedy on pomaga, czyli w nocy. Analogicznie HDR jest automatycznie wyłączany w dzień. Użytkownik może natomiast według własnych preferencji ustawić godziny aktywacji oraz deaktywacji trybu HDR. Kolejną istotną różnicą jest możliwość zmiany czytelności obiektów w ruchu poprzez korektę ekspozycji. W kamerach Viofo jest taka możliwość, w 70mm nie. Dlatego też w dziennej części nagrań Viofo posiadają ekspozycję ustawioną na -1 EV, dzięki czemu za cenę niewiele ciemniejszego obrazu możemy liczyć na wyższą czytelność dzięki zmniejszeniu rozmycia ruchu. Poruszając się w mniej wymagających warunkach, wszystkie trzy kamery radzą sobie znakomicie. Oferują praktycznie taką samą, bardzo wysoką realną zdolność rozdzielczą, jeśli chodzi o zgromadzony materiał dowodowy. Podnieśmy więc poprzeczkę, udając się w pochmurny, deszczowy dzień na drogi podmiejskie, kiedy światła jest po prostu mniej, a kamery samochodowe tak generalnie mają tendencję do motion blur, czyli rejestrowania poruszających się obiektów jako nieczytelne poprzez rozmycie. Zarówno A119 Mini 2, jak i A229 Plus oferują wtedy wyższą czytelność, a nagrane przez nie materiały sprawdzają się lepiej w charakterze materiału dowodowego. Musimy jednak zauważyć, że o ile w takich warunkach informacje o dokładnych numerach rejestracyjnych 70mm A510 faktycznie mogą być niemożliwe do odczytania, to pozostałe informacje takie jak marka, model, kolor pojazdu pozostają na satysfakcjonującym poziomie czytelności, a to zawsze coś. Zmieńmy teraz warunki. Scenariusz jazdy wieczorem, robi się już ciemno, ale nie jest jeszcze noc. Tutaj widzimy olbrzymie różnice pomiędzy tym, jak kamery przetwarzają obraz. Różnice te wynikają w znacznej mierze z opisywanego wcześniej sposobu aktywacji trybu HDR przez kamery Viofo. W czasie pokonywania odcinka testowego automat nie zdążył jeszcze aktywować trybu HDR, ponieważ ustawiony był na czas po zachodzie słońca. Krótko przed zachodem warunki faworyzują jednak zapis z ciągle aktywnym trybem HDR w kamerze 70mm A510. Na tym przykładzie widać, że stale aktywny HDR w 70mm posiada pewną przewagę nad Auto HDR w Viofo, nie wymagając od użytkownika jakiejkolwiek ingerencji w postaci cyklicznego dopasowywania harmonogramu do zmiany długości dnia i nocy. Czekamy więc, aż nastaną całkowite ciemności. Auto HDR włącza się w kamerach Viofo. Teraz całościowo wszystkie trzy wideorejestratory radzą sobie znakomicie. To ekstraklasa, lepsza od większości modeli na rynku. Należy jednak w szczególny sposób wyróżnić najstarszą i najbardziej niepozorną z kamer, czyli A119 Mini 2. O ile w większości sytuacji kamery oferują zbliżoną, satysfakcjonującą czytelność, A119 Mini 2 zaskakuje najwyższą skutecznością z większej odległości. Czytelne tablice rejestracyjne na skrajnych pasach ruchu to absolutna elita kamer samochodowych. I na chwilę sporządzania testu lepiej pod tym względem od Viofo A119 Mini 2 radzi sobie właściwie w takich warunkach jedynie topowa, droższa kamera Viofo A229 Pro. Reasumując, 70mm A510 z pewnością zasługuje na rekomendację. Jest to kamera bardzo skuteczna pod względem nagrywanego obrazu. Nawiązuje walkę jak równy z równym, zarówno z najbardziej mocarnymi konkurentami swojej kategorii cenowej, a nawet z wyżej pozycjonowanym modelem tego samego producenta, miażdżąc bez zadyszki swojego poprzednika. Kamera wyróżnia się również pod względem funkcjonalności. Wsparcie dla aplikacji mobilnej, możliwość zwiększenia poziomu ochrony parkingowej poprzez internetową chmurę, czy stała ochrona pojazdu w czasie jazdy i postoju, GPS, a to wszystko przy relatywnie niewygórowanej cenie.
Czy jest to kamera idealna? Z pewnością nie, aczkolwiek wytykanie tego, że przykładowo nie oferuje wsparcia dla obsługi głosem, czy też nie informuje nas o istotnych rzeczach komunikatami głosowymi, to byłoby trochę czepianie się na siłę. Aczkolwiek osobiście chciałbym tutaj record video, czy czarną zamiast srebrnej osłony obiektywu, więcej ciągłych trybów parkingowych, czy więcej opcji ustawień pod własne preferencje. To powiedziawszy, muszę przyznać, że kamera dobrze wpasowuje się w preferencje typowego użytkownika, który nie chce miliona opcji, a jedynie włożyć kartę i żeby nagrywała, a z tego 70 A510 wywiązuje się w sposób wyróżniający. Standardowo więcej informacji o kamerze, szerszy opis wymienionych oraz tych niewymienionych tutaj funkcji znajdziesz w opisie kamery. Polecam zwłaszcza sekcję opis funkcjonalny ze szczegółowymi danymi, opisami i pomiarami oraz sekcję jakość nagrań, a w szczególności sekcję porównania kamer, gdzie w łatwy sposób porównasz dziesiątki stopklatek oraz znajdziesz pełne materiały wideo czy też surowe pliki do oceny we własnym zakresie. Jeśli jest coś, czego chciałbyś się dowiedzieć o 70 A510, to nie bój się zapytać w komentarzu. Ja natomiast w tym miejscu serdecznie dziękuję za uwagę oraz poświęcony czas i widzimy się przy okazji kolejnego testu kamery samochodowej. Subskrybuj nasz kanał na YouTube, obserwuj media społecznościowe i stronę wideorejestratory24.pl.